Witam Państwa serdecznie. Dzisiaj Wam przedstawię prosty przepis na tak zwaną herbatkę gardłową. To jest mieszanka 4 ziół plus jeszcze 2 dodatki będą nam potrzebne w procesie przyrządzania naparu. Natomiast sprawdzi się nam niesamowicie przy różnych podrażnieniach w okolicy górnych dróg oddechowych. Czy to będzie ból gardła, czy to będzie katar, kaszel. Na każde przeziębienie, na infekcję wirusową, na grypę taką mieszankę będziemy mogli stosować. I jeżeli te 4 zioła, o których teraz Wam powiem, zmieszamy razem i będziemy trzymać w domowej apteczce, to w każdej chwili, jak będzie potrzeba, będziemy mogli szybko zareagować i złapać infekcję na samym początku, nie pozwolić jej się rozwinąć. Jakie zioła będą nam potrzebne? Pierwszy to jest tymianek. Ma on właściwości przeciwkaszlowe i przeciwskurczowe. Łagodzi podrażnienie dróg oddechowych i dlatego sprawdzi się przy kaszlu suchym. Natomiast też pomaga rozrzedzić i wydalić flegmę i śluz, a to znaczy sprawdzi się przy kaszlu mokrym. Także jest to takie zioło uniwersalne. Szalwia lekarska działa przeciwbakteryjnie, przeciwwirusowo, przeciwzapalnie i przeciwbólowo. Prawoślas lekarski wykazuje działanie przeciwzapalne, powlekające i zmiękczające. Dlatego doskonale się sprawdza na kaszel suchy, męczący, na bardzo mocno podrażnione gardło. I nasze 4. zioło to jest mięta pieprzowa, która nie tylko na układ pokarmowy się poleca. Medycyna naturalna podkreśla, że mięta pieprzowa jest bardzo dobrym środkiem na zapalenie górnych dróg oddechowych. Ma właściwości przeciwwirusowe, przeciwbakteryjne, pomaga łagodzić objawy kaszlu i kataru. Natomiast jak te zioła połączyć? Moja przykładowa propozycja to jest wziąć po 20 gramów tymianku, szalwi i prawoślazu i dodać 10 gramów mięty pieprzowej i to wszystko zmieszać. Wy możecie zrobić Państwo większą porcję lub mniejszą, ale zachowując te proporcje. Teraz jeżeli chodzi o rozdrobnienie ziół, najlepiej nie rozdrabniać zioła za bardzo, ze względu na to, że im mocniej rozdrobnione, tym szybciej tracą swoje właściwości lecznicze. Można już bardziej rozdrobnić w samym pojemniku, jeżeli już zaparzacie tą herbatę. Natomiast w słoiku szklanym najlepiej po prostu te zioła wszystkie zmieszać i tak przytrzymywać. I później jak przyrządzać herbatę. Bierzemy z tej mieszanki 1 łyżkę ziół. Zalewamy wrzątkiem i odstawiamy na 20-25 minut. Po czym to trzeba przecedzić. Po tym czasie herbata nasza już trochę wystygnie i to jest bardzo dobrze. Nie powinniśmy ogólnie przy podrażnieniu gardła pić bardzo gorące napoje. Tym bardziej, że teraz dodamy jeszcze 2 dodatkowe składniki. Pierwszy z nich będzie imbir. Trzeba będzie albo pół łyżeczki, albo łyżeczka startego, świeżego imbiru. I lepiej dodawać świeży niż w proszku. W proszku jest bardziej ostry w smaku i przy bardzo mocnym stanie zapalnym gardła może to gardło jeszcze dodatkowo podrażniać. Nie będzie takiego efektu miał imbir świeżo starty. Dlatego dodajemy świeży imbir, który ogólnie jest znany ze swojego działania przeciwzapalnego. Ale imbir też działa wirusobójczo, przeciwbólowo i przeciwgorączkowo. On się sprawdza też wtedy, kiedy się pojawia ból mięśni, ból stawów, ból kości, co bardzo często się też zdarza przy infekcjach na przykład wirusowych, takich jak grypa. I teraz kolejny nasz składnik to jest miód. Będziemy potrzebowali 1 łyżeczkę miodu do takiej już trochę wystudzonej herbaty. Miód ogólnie działa, wiadomo, przeciwbakteryjnie, ale to, co jest najważniejsze, że on też będzie wspomagał nasz organizm w walce z infekcjami poprzez wzmocnienie układu immunologicznego. Ogólnie wzmacniająco będzie działał miód na cały nasz organizm ze względu na ogromną ilość składników odżywczych, składników witaminowo-mineralnych. I teraz zobaczcie, taka mieszanka to jest bardzo dobre wsparcie dla organizmu wielostronne, bo z jednej strony zioła, które będą obniżać namnażanie się wirusa i będą działały objawowo, łagodząc kaszel, katar, ból gardła, a dodatkowo będziemy też wspomagać naszą odporność. Dlatego ta herbatka gardłowa jest świetnym wsparciem
i warto mieć tą mieszankę u siebie w domu. Natomiast jak już rozchorowaliśmy się, to jak ją stosować? Stosujemy ją 3 razy dziennie po szklance takiego naparu. Natomiast jest jeszcze jedna mikstura, która też nam pomaga na szybką reakcję, bo wiecie Państwo, że trzeba szybko reagować, kiedy jakiś wirus nas złapał, żeby nasz układ immunologiczny zdążył po prostu zniszczyć ten wirus, żeby wirus nie namnożył się za bardzo. Także taka mikstura gardłowa to jest jedna rzecz. Witaminy, minerały, o nich mówiliśmy w innych nagraniach. Na pewno po nagrania dodatkowe sięgnijcie, które są w opisie pod tym wideo, ale jeszcze bardzo dobrze się sprawdza mikstura na bazie cebuli. Ale o niej mówiłam w innym wideo i tu zobaczycie link do tego nagrania, do którego Was zapraszam. A mam nadzieję, że taką mieszankę gardłową, herbatkę sobie zrobicie i będziecie mieć w domu. A może ktoś już ma? Napiszcie w komentarzach. Macie już swoje ulubione, gotowe zestawy ziół, które są takim pogotowie w domu na różne infekcje. Ja Państwu bardzo dziękuję dzisiaj za uwagę i życzę dużo zdrowia. Nie dajmy się wirusom w tym okresie takim przeziębieniowym ogólnie. Niech nas nasze zioła chronią. Zapraszam do subskrypcji i komentowania. Z Wami była Natalia Samarec. Życzę Państwu dużo zdrowia.